Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Kilka dni temu, po tym jak polską granicę od wschodu coraz częściej przekraczały rosyjskie bezzałogowce, APS zorganizował konferencję prasową dotyczącą posiadanych zdolności w zakresie zwalczania dronów. Niedługo później doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez około 20 bezzałogowców rosyjskich i polskiej oraz sojuszniczej reakcji poprzez zestrzelenie części z nich przez samoloty F-16 i F-35. Zwłaszcza wydarzenia z 10 września zmuszają nas do stawiania pytań o nasz potencjał obronny, biorąc pod uwagę między innymi to, jakich środków użyto do zwalczenia zagrożenia. Moim i Państwa gościem jest komandor rezerwy Dariusz Wichniarek, dyrektor pionu rozwoju biznesu Advanced Protection System, APS. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry, witam serdecznie. I właśnie będziemy dzisiaj z panem komandorem rozmawiać na temat tego, jaki potencjał ma za sobą APS, jakie rozwiązania może zaproponować polskiej obronności, ale też będziemy oczywiście rozmawiać szerzej w kontekście zagrożenia ze strony bezzałogowców, które mogłoby pojawić się w stosunku do Polski, czy też które właściwie już się pojawiło, czego byliśmy świadkami przed kilkoma dniami. Zachęcam Państwa na wstępnie do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. A zacznijmy od tego, panie komandorze, jakie rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w postaci dronów posiada APS i właściwie na bazie jakich doświadczeń są one wdrażane do użytkowania? Tak, z takich rozwiązań, którymi dysponujemy, to możemy powiedzieć, że posiadamy tak naprawdę systemy antydronowe, które są multisensoryczne i multiefektorowe. My to już wielokrotnie powtarzamy, ale sercem naszego systemu za każdym razem jest radar, ponieważ to jest nasza korowa technologia, którą sami rozwinęliśmy. Jesteśmy jednym z najliczniejszych producentów na świecie tego typu radarów, które właśnie służą do wykrywania dronów. Jako obiektów takich dużo mniejszych niż na przykład samoloty, czy to samoloty wojskowe, czy to samoloty pasażerskie. Natomiast systemy te wyposażone w różnego rodzaju sensory, i mówimy tutaj właśnie, tak jak już wspomniałem, przede wszystkim o tym radarze, ponieważ radar wykrywa wszystkie obiekty fizyczne znajdujące się w przestrzeni powietrznej, ale z sensorami tymi też są na przykład sensory radiokomunikacyjne, czyli tak popularne RF sensory, no i oczywiście kamery dzienno-nocne, termowizyjne, które są bardzo ważnym sensorem wspomagającym identyfikację wykrytych na przykład przez radar obiektów znajdujących się w powietrzu. Nasze radary, to trzeba podkreślić, one się charakteryzują bardzo dużą dokładnością wskazania celu i dostarczenia tej pozycji trójwymiarowej. I z tego powodu też jesteśmy bardzo mocno doceniani w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. I dlatego nasze radary zostały w dużej mierze wykorzystane do tego, aby tworzyć tam bardzo rozległe systemy antydronowe. Posiadamy też własne C2, czyli system dowodzenia i łączności, który zarządza praktycznie całym systemem antydronowym, czyli przede wszystkim integruje sensory z efektorami, no i oczywiście podaje na graficznym wyświetlaczu pozycje wykrytych celów i pozwala za pomocą różnych funkcji obsługiwać cały system. No i mówimy tutaj też o różnego rodzaju efektorach. Jesteśmy producentem efektorów. Poza jamerami produkujemy też własne jamery kierunkowe i dookólne, ale też mocno wspieramy się
jammerami, które są produkowane przez inne firmy. Mówimy tutaj o producentach krajowych czy o producentach zagranicznych oraz no i to są jakby efektory niekinetyczne, ale jesteśmy też w stanie i takie projekty realizowaliśmy, integrować wszelkiego rodzaju systemy kinetyczne. I mówimy tutaj o artylerii lufowej, no ale też na przykład takim urządzeniu kinetycznym jak na przykład laser albo na przykład dron interceptor, który też produkujemy, ale że rozwijamy akurat tego typu produkt, natomiast jesteśmy w stanie zintegrować i zintegrowaliśmy tak na przykład już tego typu efektory kinetyczne jak drony interceptory na przykład różnych firm ukraińskich. I teraz jakie mamy doświadczenia? No doświadczenia przede wszystkim mamy z pola walki na Ukrainie, ale również również z Bliskiego Wschodu, czyli to możemy powiedzieć takie 2 punkty zapalne, gdzie wszechstronnie są drony używane w różny sposób, ale są one tam bardzo niebezpieczne. No i stamtąd tam podpatrujemy, w jaki sposób, jaką taktyką posługują się wojska używające akurat systemów antydronowych. Mówimy tutaj o wojskach ukraińskich i o tym kraju, którego jesteśmy dostawcą. Niestety nie mogę wymienić jakby nazwy tego kraju, ale bo jesteśmy ograniczeni tutaj akurat naszą umową z klientem, ale jest to kraj, który znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie jest sytuacja bardzo niestabilna i tam też jakby mamy wiedzę, bo też jakby współuczestniczyliśmy jakby w tworzeniu już tam bardzo rozległych systemów antydronowych. I rozumiem, że oba te punkty zapalne, Ukraina, państwo, które toczy wojnę, i państwo Bliskiego Wschodu, gdzie domyślam się, że państwa firma miała możliwość zetknąć się niejako w boju z irańskimi, czy też produkowanymi niejako przez Iran bezzałogowcami, być może szachedami. Zakładam, że na bazie tych doświadczeń systemy, które są wdrażane, rozwijane przez APS, są stale rozwijane i modernizowane. Tak, bo to są miejsca, gdzie nasi użytkownicy, można powiedzieć, są bardzo świadomi tego, czego oczekują i są bardzo wymagającymi też użytkownikami naszych systemów. No, można powiedzieć, że jakby tutaj pod ich dyktando tak naprawdę rozwijamy te zdolności. I dla nas jakby tutaj to jest takie, no powiem szczerze, takie bezkompromisowe, czyli po prostu jeżeli klient chce, to my nawet nie kwestionujemy tego, tylko po prostu rozwijamy dany produkt, czy nawet powiedziałbym tutaj daną technologię w tym kierunku. Tak? No i się okazuje, że tutaj jest bardzo dobrym skutkiem, bo okazuje się, że nikt nie wie tego lepiej, co jest akurat potrzebne, jak nie żołnierz, który walczy tak naprawdę. I teraz jeżeli faktycznie mamy do czynienia z dronami, które są stosunkowo duże, tak jak szachedy, prawda? Ale są dronami silnie manewrującymi i potrafią latać na dużych wysokościach i potrafią latać na bardzo małych wysokościach poniżej 100 metrów. I my musieliśmy doprowadzić do tego, że zarówno wykrywamy je z dużych odległości na dużych wysokościach i z dużych odległości na bardzo małych wysokościach. Możemy potwierdzić na przykład, że szachedy wykrywamy z odległości, bo możemy to udowodnić. Wykrywamy właśnie w Ukrainie z odległości 19 km na dużych wysokościach, a na wysokościach poniżej 100 km wykrywamy szacheda z odległości 8,5 km. To są bardzo imponujące osiągi, prawda? Jeżeli chodzi o nasze radary. Ponadto tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, co mówiłem na wstępie, że radar takim właśnie jak na przykład nasz radar follow, to jest radar śledzący. Czyli on jak z systemu wczesnego ostrzegania otrzyma informację o tym, że zbliża się zagrożenie, to te grupy rozpoznawczo-ogniowe, one muszą się znaleźć na kierunku tego zagrożenia i przejąć odpowiedzialność za wykrycie tego zagrożenia, prawda? I tutaj przekazać tę informację o pozycji tego wykrytego obiektu, którym na przykład jest szached, do środków ogniowych.
I tutaj bardzo ważna jest jakby kwestia właśnie tej precyzyjności pozycjonowania tego celu dla środków kinetycznych. Ponieważ naprowadzanie drona interceptora w momencie, kiedy ta różnica, powiedzmy, w wskazaniach jest na przykład, jeżeli mówimy tutaj o obiekcie, o rzeczywistym położeniu obiektu na przykład i o obiekcie, o wskazanym położeniu, jeżeli jest duża, tak, a no niestety zdarza się, że na przykład nasza konkurencja no nie jest w stanie dostarczyć takich dobrych wskazań i tam u nas ta różnica to jest na przykład 1 metr, a zdarza się na przykład, że inne radary pokazują tą różnicę no powiedzmy w kilkaset metrów, także to już jest no, totalna, to nie jest do przyjęcia tak naprawdę, to musi być mała różnica, musi być ten radar bardzo precyzyjny, bo inaczej ten środek kinetyczny po prostu nie doleci do celu tak naprawdę i w życiu tego celu nie znajdzie. Panie komandorze, tylko uszczególniając, rozumiem, że mówimy o polskiej firmie z polskim kapitałem i o rozwiązaniach też całościowo polskich, krajowych. Tak, my jesteśmy polską firmą mającą swoją siedzibę w Gdyni z polskim kapitałem. Technologia została tak naprawdę stworzona i rozwinięta przez właścicieli naszej firmy, którzy są naukowcami. To jest pan doktor Radosław Piesiewicz i pan doktor Maciej Klem, który aktualnie jest prezesem naszej firmy. I to są panowie, którzy faktycznie tą technologię rozwinęli. Także możemy powiedzieć, że to jest całkowicie polska technologia. Firma jest polska i technologia też jest polska. Praktycznie tą technologię rozwijają polscy inżynierowie, polscy programiści i polscy naukowcy. Przejdźmy trochę do wątku polskiego, bo mamy informację, że w 2022 roku Wojsko Polskie zamówiło systemy Sky Control, które zostały następnie dostarczone do roku 2023. W lipcu tego roku pojawiła się informacja, że modernizacja posiadanego przez Wojsko Polskie systemu Sky Control została wstrzymana, cytat medialny, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania tego systemu. W czym tak naprawdę jest problem? No to trzeba było to zapytać wojsko tak naprawdę, ponieważ system Sky Control, który został dostarczony do wojska w 2022 roku, był dostarczony zgodnie ze specyfikacją wojskową, tak, w pełni spełniał tą specyfikację. Już wtedy wojsko przewidywało, że trend rozwoju jakby tej technologii dronowej, prawda, jest bardzo dynamiczny i trzeba to uwzględnić w modyfikacji czy w modernizacji systemu antydronowego, prawda, żeby nadążać za tymi rozwijającymi się zagrożeniami. Wtedy już też była na ten temat mowa, mówiło się właśnie o tym, bo ten system, który został dostarczony do wojska, na przykład nie posiada efektorów kinetycznych. Ale się wtedy już mówiło o tym, że takie efektory kinetyczne być może będą potrzebne, prawda? Natomiast potem z jakiegoś powodu nie podejmowano decyzji odnośnie właśnie, można powiedzieć, może nawet nie modernizacji, ale rozwoju tych zdolności, prawda? Zdolności do zwalczania faktycznie dronów na bazie systemu Sky Control. Bo system Sky Control ma jedną unikalną cechę. Jest oparty ma otwartą architekturę i jest oparty na oprogramowaniu, które umożliwia integrację różnego rodzaju sensorów i różnego rodzaju efektorów. Prawda? I to oprogramowanie też się bardzo dynamicznie rozwija. My to oprogramowanie rozwijamy również pod dyktando naszych klientów. Z tych dwóch, jak pan to określił, punktów zapalnych, czyli w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wszyscy wiemy, że współczesne systemy, one są tak naprawdę systemami, które są zarządzane systemami informatycznymi, prawda? Możemy mieć różny hardware, prawda? Ale
o unikalności tego systemu będzie w dużej mierze stanowił na przykład system teleinformatyczny. I tutaj jest jakby taka bardzo mocna strona systemu Sky Control, że on od samego początku był przygotowany do tego, aby faktycznie dynamicznie się rozwijać i nadążać za rozwojem tej technologii dronowej. Wojsko wtedy uznało, że takimi najniebezpieczniejszymi dronami są te mniejsze drony, tak? I pod tym kątem głównie drony komercyjne albo modyfikowane na bazie dronów komercyjnych. Natomiast potem się okazało, że specjalizacja dronów wojskowych praktycznie rozwijała się w różnych aspektach i w różnych kierunkach. Prawda? Mamy teraz szachedy, mamy teraz różnego rodzaju wabiki, mamy drony większe, mniejsze, mamy drony, które przypominają tylko drony komercyjne, a tymi dronami komercyjnymi nie są. Prawda? Mamy masę dronów tak zwanych samoróbek, które są produkowane na bazie jakichś takich już powiedzmy bardzo mocno zindywidualizowane. Prawda? Z różnego rodzaju, tak jak na przykład jest to na Ukrainie, że operator drona ma do dyspozycji różnego rodzaju moduły wymienne. Prawda? On z tego drona w bardzo szybki sposób jest w stanie zrobić na przykład drona rozpoznawczego, po czym na przykład w kilka sekund wymieniając moduły jest w stanie zrobić drona bojowego. Prawda? Albo, nie wiem, drona kamikadze albo coś jeszcze. I to naprawdę plejada tych modułów, które ma do dyspozycji akurat taki operator, jest bardzo duża. I czas, który jest potrzebny na przykład do wymiany takiego modułu, jest bardzo krótki z kolei. Prawda? I to jest zupełnie inny dron, można powiedzieć. Tak? On jakby zupełnie inne funkcje spełnia, bo ten rozpoznawczy musi latać wysoko, a ten bojowy musi latać nisko w tym momencie. I ten operator drona też musi się do tego jakby umiejętnie musi zastosować określoną taktykę. To, co się dzieje naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój tej technologii dronowej, to jest coś niesamowitego, to wszyscy widzimy. I teraz też widzimy na przykład to są już takie dane powszechnie też przedstawiane, że faktycznie głównie straty osobowe w takim współczesnym konflikcie, jakim jest na przykład ten konflikt w Ukrainie, straty osobowe sięgające 70% to są straty zadane przez drony, tak naprawdę. To jest niesamowite. A się okazuje, że żeby się chronić przed tymi dronami atakującymi, to obrońcy wysyłają też drony, które mają je chronić. Także powoli staje się to takim konfliktem dron na drona, czyli można powiedzieć, że zdronizowała nam się ta wojna. Tak? Ja pamiętam jeszcze 2 lata temu polscy generałowie popełniali taki błąd, na przykład, że mówili o tym, że to nie jest żadna rewolucja dronowa tak naprawdę. Teraz już chyba nikt nie popełni takiego błędu, zresztą słyszę w wypowiedziach medialnych, ci sami generałowie, którzy 2 lata temu na przykład mówili, że drony nie są jakąś rewolucją na polu walki, jakby niestety przyznają rację, że jednak nastąpiła ta rewolucja dronowa. I ciężko mówić tutaj o tym, że wracając do tego pana pytania, że na przykład coś, co zostało zaprojektowane, znaczy stworzone zgodnie ze specyfikacją 3 lata temu, będzie odpowiadało na przykład tym wymaganiom, które są tu i teraz. Bo tak nie będzie, po prostu nie będzie. Tu brakuje ewidentnie kinetyki. Mówię, wojsko to zakładało, to też jest jakby mądrość wojska. Wojsko wiele fajnych cech w ogóle, bardzo ciekawych cech, które posiada system Sky Control. Bo muszę tutaj na przykład powiedzieć o taka unikalna cecha, to jest TZZ na przykład. Tak? To jest taka funkcjonalność, że 4 systemy są spinane razem za pomocą światłowodów i sterowane w takim układzie master-slave. Że jest jeden master, na przykład 3 pozostałe są jako slave'y i to jest unikalność tego rozwiązania polega na tym, że dzięki temu wojsko spowodowało, że przeżywalność takiego systemu na polu walki się zwiększyła. Bo ten system walczy można powiedzieć, że TZZ walczy do ostatniego systemu. Prawda? Czyli nawet jeżeli zostanie zniszczony master, to inny system przejmuje jakby tą rolę. Tak, aż do ostatniego systemu tak naprawdę jesteśmy w stanie zarządzać jakby tutaj tą przestrzenią walki, prowadząc tą walkę przeciw dronom. To jest znakomita myśl wojskowa. Naprawdę, ja powiem szczerze, jak my to prezentowaliśmy, czy wojsko jak to prezentowało, bo to akurat tak, to oficerowie Wojska Polskiego prezentowali,
tą funkcjonalność swoim sojusznikom, no to powiem szczerze, to naprawdę wzbudzało duże zainteresowanie. No, my byliśmy nawet pytani, kto to wymyślił. Mówimy, że to jest polska myśl wojskowa, to polscy oficerowie to wymyślili. My tylko obudowaliśmy to technologią. I do takich właśnie interakcji jesteśmy jako firma, jesteśmy jakby przygotowani, tak? Także tutaj mówię, jeżeli ktokolwiek mówi na przykład, że no, nie wiem, z jakiegoś powodu ta modernizacja została wstrzymana, trochę szkoda i to była szkoda dla rozwoju myśli wojskowej tak naprawdę. Bo mówię, no technologia tutaj naprawdę przychodzi z pomocą, jeżeli chodzi o rozwój myśli wojskowej. Tak bym to ujął. Panie komandorze, ja się uczepię tego wątku dynamicznego rozwoju technologii dronowej, właściwie zmiany sposobu prowadzenia wojny niejako, ale wiemy dobrze, że Rosjanie właściwie nieustannie modernizują swoje środki napadu powietrznego i przede wszystkim w tym wszystkie bezzałogowce, z których korzystają, oczywiście głównie drony typu Szached, bądź też teraz Gerań, które już zasadniczo różnią się od tych pierwotnych irańskich Szachedów. I biorąc pod uwagę to stale zmieniające się źródło zagrożenia, bo te drony są ciągle modernizowane, ciągle unowocześniane i to, że Rosjanie niekiedy atakują choćby Ukrainę przy użyciu dronów, które dopiero są wdrażane, tak naprawdę prototypów, o czym mówił niedawno w poprzedniej mojej rozmowie Tomasz Darmoliński, czy te rozwiązania proponowane przez APS są w stanie doścignąć właściwie ten proces stałego modernizowania środka zagrożenia? Mówimy przecież o tym ciągłym wyścigu miecza i tarczy. Jak tu w tej sytuacji odnajduje się państwa firma na Ukrainie? Tak, tylko znaczy odnajdujemy się w tym, powiem szczerze tak, i może troszeczkę zabrzmi to pyszałkowato, ale odnajdujemy się w tym bardzo dobrze. Dlatego, że mamy naprawdę na pokładzie znakomitych inżynierów, znakomitych programistów, tak, i znakomitych naukowców oraz ekspertów w danych dziedzinach. Jesteśmy na bieżąco na Ukrainie. My jesteśmy tam fizycznie. Ponadto, kiedy Rosja prowadzi działania przeciwko Ukrainie, to my jesteśmy online też i zabezpieczamy te działania, można powiedzieć, zdalnie. W takim wymiarze eksperckim, takim wymiarze też na przykład takiego wsparcia technicznego czy teleinformatycznego. W związku z tym można powiedzieć, że my jesteśmy też tam na stałe. Natomiast tutaj ja bym się tutaj uczepił naprawdę tego wątku dotyczącego myśli wojskowej, bo to w wielu przypadkach to jest kwestia taktyki, jaką się przyjmie, prawda? I systemu, jaki się stworzy. Wie pan co, to, że Rosjanie na przykład mają jakieś nowe drony, prawda? To niech pan zobaczy jedną rzecz, że dobrze, leci Szached, leci tych Szachedów kilka i razem z nimi, znaczy 60% tego nalotu to stanowią drony wabiki tak naprawdę, nie? Niech pan zobaczy, to jest teraz tak, no dobrze i teraz pytanie jest na przykład w jaki sposób zwalczać tego typu naloty, jaką taktyką się posłużyć, żeby nie doszło do przedarcia się tych najbardziej śmiercionośnych środków, tych z głowicami bojowymi, prawda? I żeby one nie uczyniły żadnych skutków katastrofalnych, prawda? Żeby jakby umieć już jakby faktycznie rozpoznawać, identyfikować te systemy dronowe, które faktycznie są tymi najbardziej niebezpiecznymi i w pierwszej kolejności priorytetyzować na przykład ich neutralizację w taki sposób, że one są po prostu zwalczane w pierwszej kolejności. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też taka, że systemy, oczywiście zawsze będzie pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o rozwój systemów antydronowych, bo one są dużo trudniejsze faktycznie do dostosowania, znaczy one się dużo trudniej dostosowują do wszelkich zmian, jeżeli wywołanych faktycznie
zmianami w technologiach i rozwoju tych środków napadu powietrznego, nazwijmy, w wymiarze dronowym. To eksperci o tym mówią w bardzo otwarty sposób, tak, że te systemy antydronowe, one zawsze mają pewną zwłokę. Natomiast tutaj bardzo ważne aspekty są też w taktyce. Jeżeli mamy odpowiednią taktykę zastosowania na przykład systemów antydronowych, na przykład, nie wiem, bazujemy na rozwiązaniach stacjonarnych albo na rozwiązaniach mobilnych, tak jak to jest na przykład na Ukrainie, albo na przykład na kombinacji rozwiązań stacjonarnych i rozwiązań mobilnych, to tutaj stwarzamy sobie określoną przewagę. Prawda? To nie jest kwestia tylko tego, że nie wiem, następuje dynamiczny rozwój technologii dronowych i w ślad za tym następuje dynamiczny rozwój na przykład technologii antydronowych. To jest czasami, przewagę się osiąga poprzez umiejętne zastosowanie pewnych technologii, prawda? I na przykład znakomicie sobie z tym radzą na przykład Ukraińcy, bo i o tym rozwiązaniu na przykład bliskowschodnim mówimy, że to rozwiązanie faktycznie ono jest takie bardziej stacjonarne, ono ma na przykład możliwości mobilne, ale ono jest bardziej stacjonarne, bo takie były tam realia. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, to mamy do czynienia z bardzo dynamicznym środowiskiem walki. I ta taktyka zastosowania na przykład systemów antydronowych jest zupełnie inna, bo ona jest bardzo mobilna, bardzo manewrowa. I ta technologia musi dawać takie możliwości, prawda? W związku z tym my też staramy się te nasze produkty rozwijać właśnie w taki sposób. Ale nie jesteśmy w stanie zrobić jednej rzeczy, bo my technologią swoją dostosowujemy się do pewnego systemu, schematu, który faktycznie powoduje, że tworzony jest na przykład taki system obrony antydronowej, prawda? I od tego, jak ten system antydronowy zostanie określony, naszą rolą jest dostarczyć właściwą technologię, dostarczyć właściwe produkty. Tak? Niekoniecznie my jako firma, my oczywiście możemy wspierać ten proces, tak? Bo znamy możliwości technologii i oczywiście powiemy, na co sobie można pozwolić, budując taki system, tak? No ale ten system musi być zbudowany, musi być po prostu to przemyślane w taki sposób, żebyśmy po prostu mogli odpowiednimi środkami nasycać ten system. Prawda? Czy to mają być systemy, mają być na przykład jakieś środki stacjonarne, prawda? Czy mają to być na przykład niskokosztowe środki, czy mają być to środki mobilne, czy mają być to środki na przykład, nie wiem, średniokosztowo, wysokokosztowe. To wszystko musi być odpowiednio zaplanowane. Tak? Takim tutaj rozwiązaniem, które przyjęliśmy w Polsce, jest ta tarcza wschód, ale też ma ona swoją pewną niedookreśloność, bo mówimy tutaj o barierze na przykład fizycznej, ale to jest coś, co jest praktycznie, można powiedzieć, już zrobione. Natomiast cały czas ta bariera elektromagnetyczna i sądzimy, że nie wiem, tak nam się wydawało, że w ramach tej bariery elektromagnetycznej tam się pojawią jakieś rozwiązania systemowe, antydronowe, prawda? Ale nadal nie wiemy, jak to będzie wyglądało, powiem szczerze. W związku z tym, jeżeli nie mamy określonego systemu takiego obronnego, antydronowego, to ciężko ten system jest później jakimiś, ciężko mówić na przykład jakie środki, jakie technologie powinny być na przykład rozwijane, prawda? Inaczej to jest na Ukrainie, bo Ukraina przyjęła sobie określone rozwiązania i to są w zakresie na przykład systemu wczesnego ostrzegania, to są środki niskokosztowe, bo to są macierze na przykład akustyczne, tak? I macierz akustyczna jest w stanie powiedzieć na przykład, z jakiego kierunku nadlatuje zagrożenie. Nie jest w stanie jeszcze powiedzieć dokładnie, co to jest za zagrożenie, tylko jest w stanie wskazać ten kierunek. Ewentualnie natężenie tego zagrożenia, prawda? Natomiast później na tym kierunku w sposób taki właśnie bardzo taki dynamiczny, manewrowy
są kierowane właśnie te zespoły rozpoznawczo-ogniowe i one już mają za zadanie na danych kierunkach rozpoznać obiekt i go zwalczyć. Prawda? Ale to jest rozwiązanie, które jest przyjęte na Ukrainie. Ja nie wiem, czy takie rozwiązanie jest przyjęte w Polsce. Nikt tego jeszcze nie określił. Prawdopodobnie. W jakim kierunku wojsko pracuje? Mam nadzieję, że w końcu zostanie reaktywowane bardzo ciekawe rozwiązanie, o którym mówił pan generał Marciniak. I to chyba mówił nawet 2 lata temu. To jest takie rozwiązanie, które on nazwał KINMA. Kinetyczny i niekinetyczny moduł antydronowy. I to było naprawdę coś na tamte czasy uważam bardzo przełomowego. No też nie wiem z jakiego powodu akurat zostały prace nad tym chyba wystopowane, no bo nic na ten temat nie słyszałem, prawda? No tak, to jest rzeczywiście zasadne pytanie. No, Ukraińcy są w tej sytuacji, że na co dzień zmagają się z zagrożeniem dronowym i siłą rzeczy muszą do tego zagrożenia się dostosowywać. Nie dotyczy to tylko tych właściwie kilku razy w tygodniu uderzeń przy użyciu szachedów czy też innych dronów, ale przede wszystkim tego, co dzieje się na linii frontu, gdzie przecież drony dla zarówno Rosjan, jak i dla Ukraińców stały się podstawowym środkiem prowadzenia działań wojennych, zarówno w obronie, jak i w ataku. Myśmy takich doświadczeń po prostu jeszcze nie mieli, całe szczęście. Wczorajsza noc nam udowodniła, że niestety nie jesteśmy pozbawieni, nie jesteśmy wyspą na tej planecie. No, miejmy nadzieję, że jakieś wnioski z tego zostaną wyciągnięte, ale panie komandorze, już kończąc powoli naszą rozmowę, jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie. Wracając do tej wspomnianej przeze mnie na początku naszej rozmowy konferencji prasowej zorganizowanej przez APS jakiś czas temu. Następnie mieliśmy publikację tego właściwie słynnego wpisu na Twitterze czy też na X-ie po tym, jak doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Właściwie jaki był cel obu tych działań? Czy to jest jakieś wołanie, pokazanie, że zaistniejemy, że mamy gotowe rozwiązania i z jakiegoś powodu ktoś nie chce po nie sięgnąć? Czy też ta sama konferencja prasowa była jakąś próbą odpowiedzi na tą znaną publikację Onetu? Panie redaktorze, prosta sprawa. Jeżeli pan z czegoś jest dumny, to chce pan to obwieścić światu. Prawda? My jesteśmy dumni z tego, co robimy. Oczywiście jesteśmy też szykanowani w jakiś tam sposób. No niestety mamy do czynienia z konkurencją tutaj na naszym rynku. Ona przybiera taki, a nie inny charakter. Ale mówimy o konkurencji zagranicznej, rozumiem, tak? Wie pan co, no to chyba tak. No. To sami redaktorzy chyba też jednego takiego akurat artykułu, który w nas mocno uderzył, chyba sami to określili. W związku z tym, tylko wie pan, my nie chcemy jakby uczestniczyć w takiej nieuczciwej konkurencji. My wolimy naprawdę pokazać to, co mamy, odsłonić to, co mamy, zaprezentować to, co mamy, czym dysponujemy, jakim dorobkiem dysponujemy, jacy fantastyczni ludzie przy tym pracują, bo to naprawdę dla mnie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem zdolności młodego pokolenia, które bardzo dobrze rozumie tą nowoczesną technologię. Też cieszę się naprawdę, że i wśród wojskowych znajdują się naprawdę ludzie, którzy bardzo szybko rozumieją te potrzeby, te zmiany następujące na współczesnym polu walki. I ta myśl wojskowa naprawdę uważam, że jest genialna. No niestety polskie wojsko było, można powiedzieć, jeszcze 3 lata temu było w awangardzie rozwoju zdolności antydronowych. No niestety, powiem szczerze, że dzisiaj jest w ariergardzie. I to jest przykre. Nam się zrobiło trochę przykro z tego powodu też, bo ja osobiście będąc na konferencji, uczestniczyłem w różnych konferencjach międzynarodowych i pamiętam takie konferencje, które się odbywały 3 lata temu, gdzie prezentowane były właśnie pewne rozwiązania, pewna w ogóle właśnie taka myśl wojskowa w zakresie rozwoju zdolności antydronowych w Polsce i generał brytyjski mówi, kurczę, to jest super. To mi się to strasznie podoba. My patrzymy, co Polacy robią, bo widzimy po prostu, że wy jesteście faktycznie w tej awangardzie krajów natowskich. I pytam się, co się z tym stało?
Tak? I dlaczego tak jest? Skoro technologia na to pozwala. My mamy naprawdę technologię, która na to pozwala. Dlatego właśnie tym spotkaniem, tą konferencją prasową, chcieliśmy pokazać nasze doświadczenia, prawda, z Ukrainy. No tam nasza technologia się sprawdza, wspiera działania obronne tego, no, można powiedzieć, uciemiężonego kraju ukraińskiego. Natomiast no, tutaj w Polsce gdzieś brakuje jakiejś iskry. No, brakuje, po prostu widać po prostu, że to nie jest to. Jest jakby ciężko w ogóle tutaj to zrozumieć, bo ja uczestniczyłem w budowaniu zdolności wojsk specjalnych. Rozbudowałem też swoją jednostkę wojskową Formosa. I mogę powiedzieć, że zasadniczym elementem, który przesądzi o tym, czy to będzie rozwój dynamiczny, czy nie, to jest entuzjazm. Prawda? To jest ciężka praca, ale też jest entuzjazm. I teraz ja mówię, my ciężko pracujemy, ale chcielibyśmy widzieć po prostu też ten entuzjazm wokół. I to może to było troszeczkę takie wołanie o ten entuzjazm właśnie, o to, żebyśmy faktycznie jako kraj troszeczkę podnieśli głowę, bo nas stać na to, żeby faktycznie budować, tworzyć technologie wysoko zaawansowane. I takie technologie tworzymy. I jesteśmy nawet w stanie eksportować te technologie. I my to udowadniamy. I to chcieliśmy też troszeczkę zaprezentować. Tak? I właśnie na tej konferencji też może za pomocą tego wpisu, że my jesteśmy gotowi. My jesteśmy naprawdę gotowi. Byliśmy gotowi, jesteśmy gotowi, będziemy gotowi, bo to jest w naszym interesie. Bezpieczeństwo naszego ukochanego kraju jest w naszym interesie, bo to jest przyszłość nasza i przyszłość naszych dzieci. Panie komandorze, ze swojej strony mogę tylko życzyć, aby chociaż ta rozmowa w jakiś sposób może dotarła lub wpłynęła na naszych decydentów w tym wymiarze, by rzeczywiście zainteresowali się oni rozwojem bezpieczeństwa naszego państwa w tym właśnie rozumieniu zagrożenia dronowego. Serdecznie dziękuję panu za poświęcony czas i za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dużo nadziei na przyszłość. Tego się zawsze dużo przyda. Państwu również dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia już niedługo.